Cześć, dzień dobry menadżerowie. Dzisiejszy odcinek SM Akademia to kontynuacja omawiania tego, jak ustawić optymalnie skład ligowy. A dzisiaj przejdziemy sobie już do takiej bardziej praktycznej strony, a mianowicie co nam daje sparring. Jeżeli sobie już ustawiliśmy oczywiście ten skład ligowy tak jak zakładaliśmy, no to w tym momencie, w dniu meczu ligowego chcę rozegrać sparring na przykład z przeciwnikiem, z którym będę dzisiaj rozgrywał ten pojedynek ligowy. Jeżeli chodzi o cele sparingu, w zasadzie to są trzy, znaczy takich na pewno jest ich więcej, natomiast jakby zwróciłem uwagę na trzy takie według mnie najważniejsze. Po pierwsze sprawdzenie ustawienia par, tak? A już tym bardziej mogę ustawiać pary po prostu pod przeciwnika, wiedząc jak na przykład on jechał w poprzednim meczu czy w poprzednich meczach. Mogę sprawdzić formę zawodnika, czy formę kapitana, czy pod danym numerem ci zawodnicy punktują, czy nie punktują. No tutaj by wypadało odjechać kilka sparingów, aby mieć troszkę pełniejszy obraz sytuacji. No i oczywiście to wszystko musi się też dziać w odpowiednich uwarunkowaniach, na przykład taktycznych, tak? To, czy dana taktyka nam odpowiada bardziej czy mniej, możemy sobie sprawdzić właśnie na podstawie na przykład czasów, czy one są zbliżone do rekordu toru, czy też nie. Ja przejdę tutaj akurat do konkretu, bo rozegrałem wcześniej dwa sparingi ze Speedway Hojny Łódź. W obu przypadkach zastosowałem różną taktykę. W pierwszym przypadku wygrałem 4-7, 4-3, ale wygrałem to w ostatnim biegu. Ponieważ to był mecz u mnie na torze, no więc mogę sobie sprawdzić, ile było czasów właśnie blisko rekordu toru. U mnie rekord toru wynosi 55,91. No i w tym momencie widzę, że tych czasów było bodaj 6 takich bliskich. Oczywiście też sprawdzam, kto te czasy osiągał. Popatrzcie, są to moi przeciwnicy, a więc no dobrze się czuli w tych warunkach, które właśnie były na sparingu. No właśnie, jeżeli jesteśmy przy okazji warunków dotyczących sparingu, to słuchajcie, żeby sparring, ponieważ sparring odzwierciedla real meczu, to znaczy tak też ten mecz się może rozegrać, ale trzeba zwrócić uwagę na taką rzecz, że zawodnicy w trakcie sparingu się nie męczą. Proszę zwróćcie uwagę, że moi zawodnicy się nie męczą, no i generalnie ich motocykle są na 100%, czyli też opony się nie zużywają, w ogóle motocykle się nie zużywają. Natomiast pozostała część rozgrywek odbywa się w taki sam sposób, można powiedzieć, algorytm rozgrywa sparingi w taki sam sposób, jak rozgrywa mecze ligowe. I teraz tak, żeby ten sparring był efektywny, no to warto byłoby, żeby przede wszystkim nawierzchnia i długość toru, albo przynajmniej nawierzchnia była taka sama, na jakiej pojedziemy potencjalnie z naszym przeciwnikiem. Warunki pogodowe, jeżeli pogoda jest słoneczna, ewentualnie jest zachmurzenie i taka sama będzie pogoda u naszego przeciwnika, duży plus. Jeżeli mam na przykład motocykle ustawione na mecz, jadę na gepardach, no to warto byłoby, żebym sparring też odjeżdżał na gepardach. No i popatrzcie akurat do tych punktów, na które zwróciłem uwagę. Zobaczcie, u mnie jest pogoda, u mnie jest zachmurzenie, u mojego przeciwnika też jest zachmurzenie, dlatego że rozegrał ze mną wcześniej sparring właśnie na własnym torze. Kolejne elementy, które powinny być spełnione, aby ten sparring jak najbardziej odzwierciedlał ten pojedynek ligowy, no to oczywiście ustawiamy sobie odpowiedni skład ligowy, no i zakładamy, że nasz sparring partner też ustawi odpowiedni skład. Dodatkowo ważne jest, abyśmy byli po odnowie i po serwisie. Najlepiej, żeby przeciwnik też był po odnowie i po serwisie motocykli. Kiedy można rozegrać dobrze sparring? Słuchajcie, no właśnie, zwróćcie uwagę, ja te sparingi rozgrywam przed godziną 12, czyli przed treningiem ogólnorozwojowym, zakładając, że mój przeciwnik będzie miał zrobioną odnowę biologiczną dla zawodników przed treningiem, no i być może też jest po serwisie, na przykład tym porannym, który jest obligatoryjny dla każdego. A więc słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o sparring. Oczywiście w trakcie tego sparingu mogę dokonywać zmian tak jak w meczu ligowym. Mogę sobie sprawdzać właśnie jak moje pary reagują na pary przeciwnika. W tym momencie włączyłem trzeci sparring, po raz kolejny ustawiając inną taktykę. No i coś mi się wydaje, że to ona będzie najbliższa temu, w jaką zastosuję w dzisiejszym meczu ligowym. Słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o drugi odcinek tematu pod tytułem sparring, czy optymalne ustawienie składu ligowego. Jeśli macie pytania, zadawajcie je w komentarzach. Oczywiście każdy like, subskrypcja i udostępnienie mile widziane. Dzięki, trzymajcie się, cześć!